Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku opowiem, jak zakończyłem znajomość z dziewczyną, którą poznałem na siłowni już po pierwszej randce. Szanowni Państwo, jak wspomniałem, poznałem dziewczynę na siłowni. Widywaliśmy się na niej tak około miesiąca, w końcu postanowiliśmy, że wymienimy się numerami telefonu. Wymienimy się kontaktem do siebie. Po tygodniu gdzieś takiego regularnego pisania zaprosiła mnie na randkę. I wyobraźcie sobie, Szanowni Państwo, że już po tej jedynej randce wiedziałem, że to będzie koniec naszej znajomości. Idąc już do rachunku sumienia, do podsumowania, ogólnie rozmowa się kleiła, ale to, jakie było jej zachowanie niegodne damy w stosunku do mnie, odrzuciło mnie. Wyobraźcie sobie, Szanowni Państwo, że ona nie podeszła pod moje mieszkanie. Nie odebrała mnie, nie przyjechała po mnie ani nic. Musiałem do restauracji trafić sam. Przed restauracją również jej nie było. Ona już weszła do środka, nie czekając na mnie. Potem doszło oczywiście do podziału rachunku. I jak się domyślacie, rachunek został podzielony na pół. Powrót do domu odbył się w tożsamy sposób. Również mnie nie odprowadziła, nie odwiozła, musiałem wrócić Uberem. Od razu, jak tylko wszedłem do mieszkania, zakończyłem naszą znajomość. Bo jeśli kobieta jest zdecydowana na ciebie, jeśli widzicie jako partnera i macie przyszłość, nawet chociażby na to, żeby spędzić następne kilka randek razem, to kobieta inwestuje. Inwestuje i pieniądze, i czas. A jeśli ona nawet nie potrafi po mnie przyjść albo przyjechać lub odprowadzić mnie do domu, to ja nie uważam jej w ogóle za żadną możliwą potencjalną partnerkę. Bo nie zrobiła nic w kierunku do mnie, żebym ja tak to odczuł, że jej na mnie zależy. Więc jeśli kobieta zachowuje się tak w stosunku do was, musicie wiedzieć, że wcale nie potraktuje was poważnie, albo po prostu jesteście jednym z 5 kolejnych, a ty jesteś następnym, który ma tylko zapchać żołądek tym, który mają nakarmić. Więc jeśli chcesz poznać więcej takich tipów porad randkowych, to zaobserwuj ten profil. Co sobie pomyślałeś o tym, kiedy przed chwileczką posłuchałeś tej historii? Tej historii, w którym opowiedziałem o tym, że umówiłem się po miesiącu pisania z dziewczyną, którą poznałem na siłowni, po czym stwierdziłem, że jest beznadziejna, bo po mnie nie przyszła, nie odprowadziła mnie, ani za mnie nie zapłaciła. Pomyślałeś sobie, że trzeba być kompletnym idiotą, aby może nawet nie powiem, że coś takiego powiedzieć, ale żeby w ten sposób myśleć, postępować, a już co dziwne jeszcze udostępniać na ten temat informacje. Tak, wiem, dziwne jest to dla Ciebie, ponieważ jestem facetem, ale udostępnię Państwu oryginał, ponieważ to nie są moje słowa i to nie jest moja historia. I obejrzyjcie sobie to, a później wrócę do tego z komentarzem, bo uważam, że warto. Znam chłopaka na siłowni, widywaliśmy się około miesiąca, wymieniliśmy się kontaktem. Po tygodniu gdzieś takiego regularnego pisania zaprosił mnie na randkę. I już po tej jedynej randce wiedziałam, że to będzie koniec naszej znajomości. Idąc już do rachunku sumienia, ogólnie rozmowa się kleiła, ale to, jakie jego zachowania były niedżentelmeńskie w stosunku do mnie, odrzuciło mnie. Nie podszedł pod moje mieszkanie, nie odebrał mnie, nie przyjechał, ani nic. Przed restauracją go nie było, on już wszedł do środka. Potem doszło do podziału rachunku. No i jak myślicie, rachunek został podzielony na pół. Powrót do domu również przebiegł samotnie. Wróciłam Uberem. Od razu jak weszłam na mieszkanie, zakończyłam naszą znajomość. Bo jeśli mężczyzna jest zdecydowany na ciebie i jeśli widzicie jako partnerki i macie w przyszłości nawet na te parę następnych randek, mężczyzna inwestuje. Inwestuje i pieniądze, inwestuje i czas. A jeśli on nawet nie potrafi po mnie przyjść albo odprowadzić mnie do domu,
to ja nie uważam go w ogóle za żadnego potencjalnego partnera, bo nie zrobił nic w kierunku do mnie, żebym ja tak to odczuła. Więc jeśli mężczyzna zachowuje się tak w stosunku do Was, musicie wiedzieć, że wcale nie traktuje Was poważnie, albo po prostu ma 5 kolejnych, a Ty jesteś następną zapchaj dziurą. Jeśli chcesz poznać większą ilość tipów randkowych, zaobserwuj ten profil. Dla mnie niesamowicie inteligentny i nadążający z duchem czasu za społeczeństwem mężczyzna. Naprawdę. Gdyby nie to, że trzymam telefon w ręce, to bym dosłownie zaklaskał. A już Państwu tłumaczę dlaczego. Ponieważ, szanowni Państwo, różne ruchy kobiece, feministyczne, bardzo naciskają na mężczyzn, aby niwelować zachowania, które nazywają seksizmem. No, czym jest seksizm? 25 lutego jedna z większych stron w Polsce zajmujących się tego typu edukacją udostępniła informację. Czym jest seksizm? To dyskryminacja, stereotypowe postrzeganie lub uprzedzenie wobec osób ze względu na ich płeć. Może objawiać się na różne sposoby, np. w nierównym traktowaniu kobiet i mężczyzn w pracy, edukacji, polityce czy życiu społecznym, codziennym. Seksizm często prowadzi do utrwalania nierówności społecznych, ograniczania praw i możliwości rozwoju jednej z płci. Seksizm może przejawiać się w języku, kulturze, reklamach, różnicach wynagrodzeń czy podziale obowiązków domowych. On, koteczku, po prostu dbał o Twoje równouprawnienie, o którym tak na prawo i lewo piszczycie. A jak ostatnio udowodnił jeden z męskich feministów, nie chodzi tylko o równość względem prawa, ponieważ to już dawno macie, tylko nierówność względem prawa jest aktualnie tylko na niekorzyść mężczyzn. Nierówny wiek emerytalny, nierówne warunki BHP, nierówne warunki w miejscach służb typu wojsko, policja, nierówne warunki, jeśli chodzi o rodzicielstwo, nierówne warunki, jeśli chodzi o system pieniężny. Tego jest po prostu mnóstwo i tak dalej. Ale wymienione zostało tam również, że najbardziej kobietom chodzi o to, żeby nie były traktowane w taki sposób, że na przykład idzie do mechanika, a mechanik traktuje ją jak kobietę, bo no wiadomo, kobieta jest taka. Ostatnio feministki miały nawet problem o takie zachowanie, którym na przykład mężczyzna otwiera drzwi kobiecie i wpuszcza ją do samochodu, że jest to seksistowskie. Czy to nie jest seksistowskie? No to jest seksistowskie, bo z definicji seksizmu wynika, że jest to podchodzenie do kobiet w sposób nierówny względem płci i ma Ciebie traktować jako bardziej upośledzoną, że sama nie jesteś w stanie dotrzeć do restauracji, że sama nie jesteś w stanie... Wiesz, że dla wielu kobiet sytuacja, w której obcy mężczyzna, ponieważ popisałeś sobie miesiąc z jakimś gościem z siłowni, w ogóle sposób poznawania, mniejsze z tym, dla wielu kobiet jest to poniżające. A teraz wyobraź sobie, że on miesiąc wcześniej na Tinderze poznał kompletną feministkę, bo często one nie mają tego wypisanego na czole, chociaż ja uważam, że kolczyki w nosie, kolorowe włosy i tak dalej to jest bardzo często stosowany znak symboliczny. Ale wyobraź sobie, że ten facet, ten mężczyzna 2 tygodnie, miesiąc wcześniej poznał kompletną feministkę, dla której to jest seksizm. Zapłacenie za kobietę to jest poniżenie jej, ponieważ to jest danie jej do zrozumienia, że ona jest biedna, że ona gorzej zarabia, że jest gorzej traktowana na rynku pracy, że ma mniejsze zarobki i wejść za tym dziewczyną nadąż. Dlatego ja uważam, że facet świetnie się wykazał i dobrze, że stracił taką cudowną szansę, oczywiście w przenośni, już na samym początku. Ale jeszcze dodam od siebie taką jedną fajną rzecz. Dziewczyna wróciła do domu, zerwała tą znajomość i tak dalej i poczuła się super. Tak naprawdę te wszystkie znaki na niebie mówią mi o tym, że ten gościu podczas tej randki dlatego chciał podziału na pół, ponieważ zdał sobie sprawę z tego, że on nie będzie chciał tego kontynuować, nie wpadła mu z oko, nie spodobała się. Z tego powodu stwierdził, że nie będzie za nią płacił, tylko niech zapłaci też za siebie i odprowadzał też jej nie będzie, niech spada do domu Uberem i więcej się do niej nie odezwie. Bo ona odezwała się, aby ten kontakt zerwać, natomiast mężczyzna miał kompletnie ją gdzieś, że nawet nie był
nie twierdził, że warte jest poświęcenie jednego SMS-a, by w ogóle poinformować o tym, że nie jest zainteresowany. Myślę, że bardziej byłoby w ten sposób, bo mężczyźni raczej nie informują, tylko po prostu zrywają kontakt. Ale chcecie równości? To tak ona będzie wyglądać. Same będziecie sobie hodować mężczyzn, którzy, tak jak wy przez wiele lat, będą chcieli, abyście traktowali ich jak księżniczki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.